czwartym odcinku zabierzemy Was do serca jednej z najsłynniejszych kolebek europejskiej kultury i dziedzictwa – Grecji. To właśnie tu Lara Croft wspina się po monumentalnej wieży pełnej pułapek, zagadek i otwieranych drzwi do pomieszczeń oznaczonymi imionami postaci znanych z różnych mitologii. To właśnie tu, o dziwo, odnajduje przejście do rzymskiego Koloseum, gdzie między zrujnowanymi trybunami walczy z lwami i gorylami. A także z jednym upierdliwym szczurem. Oraz odkrywa kolejne tajemnice starożytnych ruin. Zapaszcie duży kubek herbaty i przygotujcie plecaki, bo wracamy do wszystkim dobrze znanych dźwięków otwieranych wrót w poziomie St. Francis Folly, czy strzałów piera w Koloseum. Dziś odkryjemy przed Wami sekrety, które sprawią, że jeszcze bardziej docenicie te klasyczne poziomy. Cutscenka rozpoczynająca grecką wyprawę Lary zdradza nam nieco, jakim miejscem inspirowało się Core Design, tworząc lokalizację pierwszego poziomu – St. Francis Folly. Meteorami. Są to skały z zespołem 24 prawosławnych klasztorów, tak zwane monastyry, znajdujące się w środkowej Grecji, na północno-zachodnim krańcu równiny tesalskiej, w okolicy miasta Kalambaka. Sama nazwa meteory oznacza skały zawieszone w powietrzu. Są niewątpliwie jedną z największych atrakcji greckiego interioru. Klasztory w meteorach są zarówno tajemnicze, jak i malownicze. Jedna z legend mówi, że święty Atanazy, który założył wielki meteoron, dostał się na skałę na grzbiecie orła. Natomiast jest też wersja mówiąca o tym, że uniosła go wiara. Bardziej prozaiczna wersja głosi, że mieszkańcy pobliskiej wioski byli doskonałymi alpinistami i pomogli mnichowi dostać się na górę. Dostęp do klasztorów jest trudny i mocno ograniczony. Przewodniki dla wspinaczy skałkowych określają większość tych tras jako zaawansowane, nawet przy użyciu nowoczesnego sprzętu. Nazwa poziomu St. Francis Folly. Analiza. W naszym serialu dokumentalnym nie zabraknie różnego rodzaju analiz. Przedstawimy pokrótce pierwszą, dotyczącą nazwy poziomu St. Francis Folly. Znajdujący się w nazwie święty Franciszek to znany wszystkim założyciel zakonu franciszkanów, Franciszek z Asyżu. Urodzony około 1181 roku, zmarł w 1226 roku. Był synem bogatego włoskiego kupca i francuski. W młodości przeżył na wyprawie wojennej kryzys duchowy. W 1206 roku rozdał majątek ubogim. Z czasem zajął się niesieniem pomocy biednym i chorym, zwłaszcza trędowatym. Nazywany był Orfeuszem średniowiecza, świętym poetów i poetą świętych, zaś samego siebie nazywał Wesołkiem Bożym. Jego naukę cechowała radość i miłość do natury. Jego kazania do ptaków i ryb były ulubionym tematem w sztuce. Został kanonizowany w 2 lata po śmierci. W drugiej części analizy zajmiemy się słowem folly. Błędnie można spotkać tłumaczenie angielskiej nazwy poziomu St. Francis Folly w języku polskim jako szaleństwo świętego Franciszka. Chociaż słowniki wskazują tłumaczenie słowa folly jako szaleństwo, wariactwo, ekstrawagancję i kaprys, ten termin ma też inne znaczenie. Folly powiązane jest z architekturą.
Jest to inaczej kosztowna, ale nieużytkowa budowla wznoszona dla zaspokojenia ekscentrycznych upodobań. Zazwyczaj są to budowle w formie wieży bądź sztucznej ruiny gotyckiej lub klasycznej, przeważnie lokalizowane w krajobrazowych parkach dla zwiększenia efektu malowniczości lub wzbogacenia widoku. Co ciekawe, w języku polskim w architekturze też funkcjonuje angielska wersja tego słowa folly. Nie będzie więc to błędem, gdy na przykład w rozmowie użyjemy tego słowa w odniesieniu do omawianego budynku. Atlas. Otwieramy jedne z 4 drzwi do pomieszczeń opatrzonych imionami postaci mitologicznych. Pierwszą postacią jest Atlas, znany z mitologii greckiej Tytan, syn Tytana Japeta i Okeanidy Azji, brat Prometeusza. Został skazany przez Zeusa na dźwiganie sklepienia niebieskiego na swych barkach za udział w Tytanomachii, walce bogów z Tytanami o władzę nad światem. Została ona zakończona zwycięstwem bogów olimpijskich i strąceniem Tytanów do Tartaru, najmroczniejszej i najniższej części krainy podziemia. Atlas pojawia się w wielu mitach. Brał udział w kradzieży jabłek z ogrodu Hesperyd, swoich córek, jako część 11 pracy Heraklesa. Atlas umówił się z Heraklesem, że przyniesie mu złote jabłka z ogrodu, jeśli ten zastąpi go i będzie podtrzymywał sklepienie niebieskie. Gdy wrócił z jabłkami, nie chciał z powrotem przyjąć dźwigania ciężaru sklepienia. Herakles postanowił podejść Tytana podstępem. Skłamał, że chce sobie podłożyć poduszkę. Uciekł z jabłkami, a Atlas ponownie wziął niebo na swoje barki. Natomiast podczas powrotu z wyprawy przeciw Meduzie został zmieniony przez Perseusza za pomocą jej głowy w masyw górski. Bardzo ciekawe okazuje się być znaczenie jego imienia. Tlan znaczy cierpieć lub znosić. Słowo to jest wzmożone przedrostkiem intensywnym a, więc Atlas oznacza kogoś bardzo cierpliwego, ale jak również dowiadujemy się od Homera, kogoś podstępnego, a nawet knującego złe zamysły. Ornament meander. Niejednokrotnie w greckich poziomach napotkać można wiele charakterystycznych zdobień dla kultury greckiej. Jednym z nich jest meander, motyw sztuki starogreckiej w postaci ciągłego ornamentu w kształcie linii lub kombinacji linii, załamującej się rytmicznie pod kątem prostym. Stosowany jest on w architekturze, rzeźbie i w malarstwie. Nazwa tego ornamentu pochodzi od rzeki Meander, okrętym biegu płynącej w Azji Mniejszej. Ten motyw dekoracyjny powrócił w okresie renesansu i klasycyzmu, w stylach nawiązujących do sztuki antycznej. Co ciekawe, z czasem Meander czasami bywał nazywany manowczykiem lub cygańską drogą. Damokles. Otwieramy drugie drzwi do pomieszczenia nazwanego kolejnym imieniem postaci z greckiej mitologii. Jest nią Damokles, dworak Dionizjusza I Starszego, tyrana Syrakus. Znany jest z jednej przypowieści. Kiedy zazdrośnie mówił o bogactwach i potędze Dionizjusza, ten pozwolił mu zażywać rozkoszy swego stołu. Nakazał jednak nad jego głową zawiesić miecz uwiązany na końskim włosiu.
Stąd pochodzi związek frazeologiczny – miecz Damoklesa, symbol stale grożącego niebezpieczeństwa. Znany też jest inny związek frazeologiczny – kompleks Damoklesa. Jest to zazdroszczenie innym sukcesów i szczęścia w życiu, często połączone z idealizowaniem warunków ich życia przy jednoczesnym poczuciu niesprawiedliwości, a także niezadowoleniu z własnego życia. Rozejrzyjmy się dookoła, gdyż możemy napotkać wiele przepięknych kolumn wykonanych w jednym z 3 podstawowych porządków architektonicznych – jońskim. Porządek ten z łatwością rozpoznawany jest po charakterystycznych kapitelach z wolutą, która często jest opisywana jako baranie rogi. Ich fronty i boki, w przeciwieństwie do kapiteli w innych porządkach, różnią się wyglądem. Kolumny jońskie charakteryzują się zazwyczaj żłobkowanymi trzonami i profilowanymi bazami. Fryz ciągły może być gładki, ale spotyka się też kolumny ozdobione dekoracją reliefową. Neptun. Trzecie drzwi i kolejna postać z mitologii, jednak nie greckiej, tylko rzymskiej. Neptun. Jest to jedna z osobliwych decyzji podjętych przez Core Design w Tomb Raider 1 i nie jedyna. Zamiast jego imienia powinno być imię jego greckiego odpowiednika Posejdona. O Posejdonie na razie nie opowiemy ciekawostki, gdyż pojawi się ona w Tomb Raider The Last Revelation. Neptun, znany z mitologii rzymskiej, był bogiem wody. Czczony był wraz z Salacją, identyfikowaną z grecką Amfitryną, żoną Posejdona. Nie wiadomo, od kiedy dokładnie kult Neptuna pojawił się w Rzymie. Znali go już Etruskowie jako bóstwo morza. Rzymianie twierdzili, że nauczył ich czcić Neptuna legendarny przodek Euander. Co ciekawe, Rzymianie nigdy nie byli tak mocno związani z morzem, tak jak Grecy. Tak więc Neptun nigdy nie doszedł do tak wielkiego znaczenia jak heleński Posejdon. Jednak z czasem wyprawy morskie nabierały większego znaczenia w Rzymie, więc i Neptun nabrał większej czci. Wiadome jednak było, że Bóg ten kochał się w koniach, więc zbudowano mu świątynię obok cyrku Flaminiszów, by mógł przyglądać się tam wyścigom konnym. Dzień 23 lipca stał się świętem Boga. Nosiło ono nazwę Neptunalia. Wodzowie i cesarze przed wyruszeniem w morze składali Neptunowi ofiarę. Czczony był także przez żeglarzy, kupców, podróżników i rybaków. Co ciekawe, osiągnięcie w pokoju Neptuna w wersji angielskiej nazywa się Salacia, a w wersji polskiej Salacja. Jest to sympatyczne nawiązanie do żony Neptuna, Salacji, z którą sprawował władzę nad morzami. Salacja stanowiła uosobienie piękna morza. Jej atrybutami był delfin, diadem, berło oraz muszla w kształcie rogu. Thor. Czas na otwarcie ostatnich drzwi, wiodących do ostatniego pomieszczenia opatrzonego imieniem Boga. I tu kolejna dziwna decyzja podjęta przez Core Design. Przy tym pomieszczeniu widnieje tabliczka z imieniem nordyckiego boga grzmotów i błyskawic, Tora. Zbrojony w młot Mjolnir, pas Meiningjord i żelazne rękawice, był prawdopodobnie najstarszym z asów. Jego kult obejmował znaczne obszary północy. Duża liczba młotów Tora w znaleziskach archeologicznych świadczy o jego popularności. Był noszony jako talizman przez jego wyznawców. Bóg wojowników, silny, krzepki, lubiący kobiety i towarzystwo zwykłych ludzi.
w przeciwieństwie do Odyna, który wolał szlachetnie urodzonych. Germanowie kontynentalni znali go pod imieniem Donar, a Sasi jako Tunera. Na wzór łacińskiego dies Jovis, dzień Jowisza. Germanie nazwali czwartek dniem Tora, z niemieckiego Donnerstag, angielskiego Thursday, duńskiego i szwedzkiego Torsta. Ponieważ w greckiej mitologii nie ma dokładnego odpowiednika Tora, pomieszczenie to powinno zostać nazwane Zeus lub Hefajstos. Zeus jako bóg piorunów pasowałby ze względu na kulę miotającą piorunami w przedsionku. Hefajstos jako bóg ognia i opiekun kowali i rzemiosła władał młotem. W swej kuźni pod wulkanem Etna stworzył różne wspaniałe przedmioty mitologii greckiej, jak na przykład błyskawice Zeusa. Dlatego pasowałby do obu części pomieszczenia. W Tomb Raider Anniversary to właśnie jemu poświęcone jest to pomieszczenie. Ciekawostka dodatkowa. Twórcy Remastered postanowili dać w pomieszczeniu Thora osiągnięcie You are really lucky. Don't let thunder hit you in Thor's room. Po polsku, szczęście Lokiego, nie pozwól, aby piorun uderzył cię w komnacie Thora. Dzięki temu osiągnięciu możemy przybliżyć kolejną postać z mitologii nordyckiej, Lokiego. Był jednym z Azów, bóg zła i kłótni, szatan, który z olbrzymką Angrbodą spłodził 3 potwory, węża Midgardu, wilka Fenrisa i Helę, królową zmarłych i władczynię podziemnego kraju otoczonego rzeką, którego wejścia strzegł pies Garm. Żoną Lokiego była Sigyn. Urodziła mu 2 synów o imionach Narvi i Vali. Gdy Loki był przykuty do skały za zamordowanie Baldura, Sigyn ochroniła go przed jadem węża, który kapał na twarz nieszczęśnika. Trzymała misy nad jego głową. Gdy była napełniona, Sigyn wylewała jej zawartość. Wówczas kropla jadu kapała na twarz Lokiego. Wierzono, że gdy kropla jadu padała na Lokiego, wywoływała u niego drgawki, które miały być powodem trzęsienia ziemi. Sigyn nigdy nie zawiodła swego męża i trwała przy nim do samego Ragnaroku. Świetlik Oculus. Twórcy Remastered dodali liczne świetliki w grze. Raz są to otwory w suficie jaskini lub jakieś szczeliny, ale tym razem w poziomie St. Francis Folly został umieszczony konkretny rodzaj świetlika znanego w architekturze – Oculus. Jest to okrągły bądź owalny, niezamykalny otwór w ścianie lub w szczytowej części sklepienia, dzięki któremu przepuszczane jest powietrze i światło do wnętrza budowli. Przykładem wykorzystanego tego rodzaju świetlika jest otwór umieszczony w sklepieniu rzymskiego Panteonu. O Panteonie jednak opowiemy szerzej przy omawianiu jednej z ciekawostek z następnego poziomu. Wielkie wrota, otworzone na końcu poziomu St. Francis Folly, doprowadzają Larę do najdziwniejszej decyzji core design podjętej w grze Tomb Raider. Jakimś dziwnym trafem nagle znajdujemy się przed obliczem jakże wspaniałej budowli ze starożytnego świata. Problem tylko w tym, że budowla ta nie pochodzi z Grecji, a z Rzymu. Koloseum. Owszem, jest to amfiteatr, których na terenie Grecji jest pełno. Jednak gdybyśmy chcieli w grze 100% prawdy, to arena przedstawiona w tym poziomie nie powinna być koloseum. Nie zmienia to faktu, że musimy jednak coś ciekawego o tej wspaniałej budowli wam powiedzieć. Koloseum. Rzymski amfiteatr znajdujący się u stóp Eskwilinu, wzniesiony w latach 70-82 naszej ery przez cesarzy z dynastii Flawiuszów, rozpoczęty przez Wespazjana, ukończony przez Tytusa. Olbrzymia epileptyczna budowla
długość osi 156 i 188 metrów, obwód 524 metry, wysokość 48,5 metra. Otoczona 3 kondygnacjami arkad, które są wsparte na filarach i półkolumnach. 4. kondygnacja, dobudowana przez Tytusa, ma podziały pilastrowe. Pod areną istniał system podziemnych korytarzy. Amfiteatr był otwarty. W czasie upału lub deszczu rozpinano na masztach płócienne velum. Odbywały się tu walki gladiatorów oraz z dzikimi zwierzętami. Dodatkowa ciekawostka. W Rzymie znajduje się jeszcze jedno koloseum, tak zwane kwadratowe koloseum. Colosseo Quadrato. Jest to monumentalny budynek wybudowany w latach 1938 do 1943. Dziś stanowi ikonę i typowy przykład architektury faszystowskich Włoch. Budowla została wzniesiona na zlecenie Benito Mussoliniego. Niektórzy uważają, że 54 okna są nieprzypadkowo ułożone w 9 kolumnach i w 6 rzędach. Dokładnie z tylu liter składają się imię i nazwisko dyktatora. Budynek ozdobiony jest tekstem na cześć narodu włoskiego. Lud poetów, artystów, bohaterów, świętych, myślicieli, naukowców, żeglarzy, emigrantów. W oknach najniższej kondygnacji umieszczone zostały marmurowe rzeźby przedstawiające alegorie sztuk i zawodów, matematyka, poezja i inne. Arkady z Koloseum. W greckich poziomach na ścianach można spotkać teksturę nawiązującą do arkad znajdujących się z zewnętrznej strony Koloseum. Kasetony w Panteonie. Wracamy do obiecanej ciekawostki, o której wspomnieliśmy przy okazji omawiania świetlika Oculus. Otóż w greckich poziomach możemy napotkać kasetony z kopuły kolejnej wspaniałej rzymskiej budowli – Panteonu. Panteon – jeden z najważniejszych zabytków w Rzymie. Był to największy na świecie budynek w kształcie kopuły przez około 1300 lat aż do XV wieku. Przykład doskonałości i harmonii w architekturze starożytnej. Budynek ten został zbudowany na planie koła. Jego wysokość jest równa jego średnicy – 43 metry. Dziś jest to jedna z najwspanialszych i najlepiej zachowanych budowli z czasów starożytnego Rzymu. Gmach ten powstał w II wieku naszej ery za panowania cesarza Hadriana na polu marsowym. Służył jako świątynia poświęcona wszystkim bogom. Kopuła Panteonu miała przedstawiać gwiezdne sklepienie. Jedynym źródłem oświetlenia wnętrza budowli jest otwór w dachu o średnicy 9 metrów. Symbolizuje on słońce. Ten sposób iluminacji wnętrza przynosił niezwykłe i ciekawe efekty wizualne. Panteon w XVII wieku został przekształcony w kościół katolicki Matki Boskiej i Męczenników, Basilica de Santa Maria ad Martires.
W 663 roku na zlecenie cesarza Konstansa II zostały zdjęte brązowe pozłacane płytki, gdyż brakowało kruszcu do bicia monet. W XVI wieku na polecenie papieża Urbana VIII Barberini usunięte zostały brązowe belkowania z przedsionka. Z przetopionego materiału miał być odlany baldachim stojący nad grobem świętego Piotra oraz armaty dla Castel Sant'Angelo. W XIV wieku Panteon zamieniono w fortecę. Został odnowiony w okresie renesansu. Wówczas pracami kierował Rafael Santi, który później został tam pochowany. W Panteonie zostali pochowani też wielcy artyści oraz niektórzy królowie Włoch. Bardzo często na ścianach w poziomach greckich można spotkać fragment reliefu wotywnego, poświęconego bogini Bendis. Jest to marmurowa płaskorzeźba pochodząca z Aten, datowana na lata 400 do 375 roku przed naszą erą. Relief przedstawia grupę śmiertelnych wyznawców, którzy przychodzą do trackiej bogini Bendis, spokrewnionej z grecką Artemidą. Grupa składa się z 8 nagich atletów prowadzonych przez 2 brodatych i ubranych w draperię urzędników albo trenera i sponsora. Obecnie płaskorzeźba ta znajduje się w kolekcji Muzeum Brytyjskiego w Londynie. Tyle o reliefie, ale jeszcze słów kilka o Bendis. W mitologii trackiej była to bogini księżyca, łowów i płodności. Jej kult był bardzo rozpowszechniony wśród Traków. Tracko-greckie związki kulturowe doprowadziły do przeniknięcia kultu Bendis do Grecji. Jej kult w Atenach został oficjalnie wprowadzony w latach 430–429 roku przed naszą erą. Jej świątynia, Bendideion, znajdowała się w Pireusie. Wizerunki Bendis nie były częstym tematem greckiego malarstwa wazowego. Coś z polskiego podwórka. Włodzimierz Szafrański, wybitny polski historyk, archeolog i religioznawca, sugerował, że Bendis mogła być pierwowzorem legendarnej Wandy. Uważał bowiem, że legenda o Wandzie, która nie chciała poślubić Niemca, to zniekształcony przez chrześcijańskich kronikarzy relikt znacznie starszego trackiego mitu. Mit ten opowiadał o bogini Księżyca, która nie chciała wejść w narzucony związek z bóstwem solarnym. W poziomie koloseum znajduje się blok do przesuwania, który też wzorowany jest na tajemniczych drzwiach Rudolfa Gartenbrinka, znajdujących się w szybie w Wielkiej Piramidzie w Egipcie. Te drzwi zostały omówione w drugim odcinku naszej serii, gdzie omawialiśmy ciekawostki związane z poziomami Caves i City of Vilcabamba. Zapraszamy do obejrzenia. Kolumny. Porządek dorycki. Wracamy do tematu kolumn. Można spotkać w grze kolumny wykonane nie tylko w porządku jońskim, ale też w porządku doryckim. Porządek ten charakteryzuje się ciężkimi proporcjami, surowością i monumentalizmem. Walory artystyczne nie są tak ważne jak funkcjonalność. Kolumna w tym porządku była budowana bez bazy i wspierana była bezpośrednio na stylobacie. Trzon kolumny zwężał się ku górze. W około 1/3 wysokości był wybrzuszony. Ten styl budowania miał zapobiec optycznemu złudzeniu pochylania się kolumny. Głowica kolumny ma prosty kształt, okrągłej, spłaszczonej poduszki. Ornament, jajownik lub wole oczy. Przedstawimy Wam teraz innego rodzaju ornament, tak zwany jajownik lub wole oczy. Jest to rodzaj ornamentu architektonicznego z powtarzającym się motywem wypukłego owalu i elementów wąskich na przemian. Jajowniki były powszechnie stosowane w czasach starożytnych i w okresie klasycyzmu jako profile ozdobne. Bordiura z antemionem. Kolejna ciekawostka powiązana z dekoracją w architekturze.
Bordiura ogólnie to dekoracyjne obramowanie, które jest stosowane w szeroko pojętej sztuce. Można je spotkać na tkaninach, płaskorzeźbach, w kompozycjach malarskich, graficznych, a nawet na okładkach książek czy też w samym druku. Zazwyczaj bordiura wypełniana jest ornamentem roślinnym lub geometrycznym, niekiedy motywami figuralnymi. Spotykane są też bordiury wypełnione motywami zwierzęcymi, postaci ludzkich lub stworzeń fantastycznych. Natomiast antemion to pasowy ornament zbudowany z szeregu palmet przedzielonych innymi motywami roślinnymi. Zazwyczaj w starożytnej Grecji była to kompozycja palmet z kwiatami kapryfolium. Relief młodzi sportowcy. Pora na ostatnią zidentyfikowaną ciekawostkę w tym odcinku. Jest to kolejna płaskorzeźba, którą można spotkać na ścianach w poziomach greckich. Relief młodzi sportowcy. Pochodzi on z marmurowej podstawy z jednego z jej boków pomnika nagrobnego sportowca atlety. Relief ten przedstawia młodych sportowców trenujących w 3 konkurencjach pięcioboju: skok w dal, zapasy i rzut oszczepem. Pochodzi z Aten, około 510 roku przed naszą erą. Obecnie relief ten znajduje się w Narodowym Muzeum Archeologicznym w Atenach w kolekcji płaskorzeźb. Pomimo dużej ilości zidentyfikowanych ciekawostek w poziomach greckich, przedstawiamy Wam też te niezidentyfikowane, które oczywiście będziemy próbowali odnaleźć. Oto pierwsza część. Wieniec i esownica. Niejednokrotnie można napotkać na ścianach dekoracje, wieniec i esownicy. Esownica to element dekoracji w architekturze, która występowała w starożytnym Rzymie, a także w renesansie i baroku. Motyw ten złożony zazwyczaj jest z 2 wolut, większej i mniejszej. Jednak jest bardzo dużo rodzajów esownic wykorzystywanych w architekturze i ciężko jest odnaleźć konkretną inspirację dla tych widocznych w grze. Wieniec też jest prawie niemożliwy do zidentyfikowania, jeśli chodzi o referencję. Dźwignia smoki. W poziomie St. Francis Folly znajduje się dźwignia ze wizerunkiem 2 smoków lub innych stworzeń. Wyglądem przypominają bazyliszka, ale to tylko nasze przypuszczenia. Nie udało nam się znaleźć referencji dla tej dźwigni. W pomieszczeniu Tora i Neptuna w poziomie St. Francis Folly znajduje się wizerunek pewnego boga. Niestety nie udało nam się zidentyfikować, jaki to jest konkretnie Bóg. Przejrzeliśmy dużo grafik w internecie z podobnym wizerunkiem Boga z różnych kultur. Może to być zarówno i Thor, jak i Odyn, ale to są nasze domysły. Na samym końcu poziomu St. Francis Folly znajdują się drzwi do otworzenia. Są one zamknięte na 4 wielkie zasuwy, które są ozdobione dekoracjami, kratką, krzyżami i dziwnym wzorem. Jedno z tych zdobień nawet powtarza się na 2 zasuwach. Prawie niemożliwe jest zidentyfikowanie tych ozdób. Niestety nie udało nam się znaleźć referencji, którą mogli się inspirować w core design twórcy oryginalnego Tomb Raidera, tworząc wizerunek kobiety na tyle kurtki Piera. Mamy pewne podejrzenia, ale musimy się upewnić co do nich, więc na razie pozostawimy to jako niezidentyfikowaną ciekawostkę. Aczkolwiek warto przy tej kurtce wspomnieć, że twórcy wersji remastered w starej grafice zastosowali małą cenzurę. W oryginalnej wersji Tomb Raider kobieta na kurtce była naga.
W wersji remastered, zarówno w nowej, jak i w starej grafice, została domalowana bielizna. W poziomie Koloseum, w nowej wersji grafiki, został umieszczony na ścianie nowy rodzaj ornamentu, który raczej nie jest typowym greckim ornamentem. Jest to wzór w czerwone trójkąty. Nie udało nam się znaleźć referencji dla tego wzoru. Kline. Leżanka w starożytnej Grecji. W Koloseum stoi leżanka w starożytnej Grecji, tak zwana klinę. Nie udało nam się znaleźć referencji dla stworzonej leżanki w starej i w nowej grafice, jednak mebel ten często jest umieszczany na różnego rodzaju greckich reliefach i mozaikach. Warto też zauważyć, że mebel w grze w starej grafice różni się od tego w nowej. Zostały użyte zupełnie inne tekstury niż w oryginale. Podłoga, posadzka. W poziomach greckich znajduje się bardzo ładna posadzka. Niestety jej też nie udało nam się zidentyfikować. Warto jednak zauważyć, że jest to prosty wzór wpadający w oko. Widoczne są na tej posadzce esownice oraz motyw figuralny w kwadratach. Dźwignia, liście. Jedna z dźwigni w poziomie St. Francis Folly ma teksturę z liściastym motywem. Niestety nie udało nam się znaleźć referencji dla tej tekstury. Dźwignia, metalowy wzór. Jedna z dźwigni w poziomie St. Francis Folly ma teksturę z metalowym wzorem znanym z zasów przy drzwiach kończących poziom. Nie udało nam się zidentyfikować tego wzoru. Jest to prawie niemożliwe. W następnym odcinku wybierzemy się jeszcze głębiej w serce greckich tajemnic. Czekają na nas komnaty pełne zagadek, monumentalne przestrzenie i miejsca, które na zawsze zapisały się w pamięci fanów. Odwiedzimy pałac Midasa, poznamy sekrety podziemnej cysterny i wejdziemy w mroczne korytarze grobowca Tichokana. To będzie dalszy ciąg podróży przez mitologię, architekturę i niedościgniony klimat klasycznych poziomów. Rozpoczęty przez Wespezjana, ukończony przez Tytusa. Olbrzymia No tak, bloopers gotowy. Herakles postanowił. Cyce se ugotuj. Przez które dusza odejdzie bloopers. Znajdujący się w nazwie Święty Franciszek to znany wszystkim założyciel zakonu franciszkanów. Franciszek. No tak, jeszcze w ścianę mnie wbij tym młocie. Nie skomentuję tego. Herakles znowu postanowił, no wiesz co?